Witajcie kochani! Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić moją opinię na temat pierwszego polskiego numeru magazynu Vogue. O tym, że magazyn ten ma się ukazać na polskim rynku, wiedziałam już od dawna i muszę Wam powiedzieć, że w momencie, kiedy się o tym dowiedziałam, to byłam bardzo pozytywnie zaskoczona i już wtedy zastanawiałam się nad tym, jak to polskie wydanie będzie wyglądać. Byłam bardzo ciekawa. Ale szczerze powiedziawszy nie śledziłam tego jakoś drobiazgowo, do tego stopnia, że nie zamówiłam sobie nawet Vogue'a w przedsprzedaży. Jak się później okazało, bardzo dobrze zrobiłam. I nie wiedziałam też, kiedy odbędzie się premiera tego pisma w Polsce. O tym dowiedziałam się tak naprawdę z mediów społecznościowych. Gdybym miała powiedzieć, jakie pisma czytam na co dzień, to mam swoją taką ulubioną trójkę. I przede wszystkim czytam najczęściej i najbardziej lubię dziennik Rzeczpospolita, który, nie wiem czy wiecie, jest najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce. Także bardzo chętnie przeglądam Rzeczpospolitą. Następnym czasopismem, już takim stricte kobiecym i produktem premium luksusowym jest Twój styl. Jest to też pismo, które jest w Polsce najpopularniejsze i odnotowuje największą sprzedaż, jeśli chodzi o tego typu miesięczniki. A trzecim pismem, do którego chętnie, regularnie zaglądam, jest pismo modowe Fashion Magazine. Także mamy 3 tytuły z 3 różnych segmentów i wszystkie 3 są polskie. Jeżeli chodzi o moją historię z Vogue'iem, bo jest taka historia, to pismo jest mi oczywiście bardzo dobrze znane. Mam tutaj na myśli zagraniczne edycje i to nie jedną, a wiele zagranicznych edycji, dlatego że nie wiem czy wiecie, albo nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś na moim blogu bardzo dużo czasu poświęcałam na taką dokładną analizę tego, jakie reklamy, jakich perfum są umieszczane w polskich czasopismach kobiecych i nie tylko. I w tym samym czasie przeglądałam sobie również bardzo wiele zagranicznych magazynów ze szczególnym uwzględnieniem Vogue'a. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłam bardzo szybko, że w Vogue'u jest mnóstwo reklam i wśród tych wielu reklam jest też dużo reklam perfum i to takich reklam, których nie ma w Polsce, reklam dotyczących perfum, których nie ma w ofercie polskich perfumerii i też takich perfum, które nigdy by się w Polsce nie pojawiły. Także te reklamy w zagranicznych Vogue'ach, reklamy perfum, były dla mnie swego rodzaju informacją na temat perfum takich, które nie mogłam znaleźć na przykład w internecie. Także ja sobie te reklamy zbierałam, miałam nawet kilka, może nie segregatorów, ale takich teczek wypełnionych różnymi reklamami. Także też w tym kontekście ciekawiło mnie to, jak ten polski Vogue będzie wyglądał. I dowiedziałam się o jego premierze, tak jak wspomniałam, z mediów społecznościowych. I pamiętam, że moja pierwsza reakcja na okładkę była bardzo negatywna. Po prostu mi się na początku wydawało, że to jest jakiś żart, że to nie może być polska okładka, ponieważ była najzwyczajniej w świecie brzydka. Emocje, jakie we mnie wywołała, były wyłącznie negatywne, ale później szybko się okazało, że to jest jednak prawdziwa okładka tego pierwszego polskiego numeru i zobaczyłam też, że wywiązała się bardzo duża dyskusja odnośnie tej kontrowersyjnej, bo taka ona jest, okładki, więc postanowiłam wyrobić sobie własne zdanie na temat tego polskiego Vogue'a i postanowiłam kupić to czasopismo. I w moim vlogu wyraziłam opinię wcześniej taką krótką na temat okładki, czyli negatywną, bo ta okładka mi się nie podoba. I zapytałam Was wtedy o to, czy chcielibyście, żebym w innym filmie poświęciła temu tematowi więcej czasu i wyraziliście taką ochotę. Zacznę może od przytupu, z jakim Vogue wszedł na polski rynek, a raczej od wpadki, w moim mniemaniu totalnie niezrozumiałej i nieuzasadnionej, zwłaszcza w przypadku tak renomowanego pisma o międzynarodowym zasięgu i wieloletniej tradycji. I mam tutaj na myśli tę nieszczęsną przedsprzedaż, ponieważ dla mnie czymś skandalicznym jest to, że osoby, które zamówiły sobie numer Vogue'a w przedsprzedaży, otrzymały go później niż on pojawił się normalnie w sklepach. I coś takiego jest dla mnie wybitnym objawem nieprofesjonalizmu i cały czas zastanawiam się, jak w ogóle mogło do tego dojść, bo wielokrotnie czytałam, że ten pierwszy numer Vogue'a powstawał dobrych kilka miesięcy. Przy jego powstawaniu brało udział około kilkudziesięciu osób. I pomimo posiadania know-how i też budżetu marketingowego doprowadzono do sytuacji, w której już na starcie pokazano potencjalnym czytelnikom Vogue'a,
że traktuje się ich w sposób niepoważny. Także dla mnie taka wpadka na samym początku nie rokuje zbyt dobrze na przyszłość i niezbyt dobrze świadczy o polskim Vogue'u. Oczywiście to się może w przyszłości zmienić, ale teraz mleko już się rozlało i te negatywne wrażenie pozostanie. Także nie wiem, jaka jest Wasza opinia na ten temat, natomiast jak dla mnie to jest bardzo duża wpadka. Natomiast nie chciałabym się na tym dłużej skupiać, ponieważ mam tutaj, myślę, ważniejsze rzeczy do opowiedzenia. Podzieliłam je sobie na kilka działów i każdy po kolei będę teraz omawiać, bo inaczej wszystko by mi się pomieszało. I zacznę oczywiście od okładki. Wspominałam Wam już wcześniej we vlogu, że ta okładka mi się nie podoba i tak było od samego początku. Uważam, że jest ona brzydka, szara i ponura. Jednym z moich pierwszych skojarzeń z nią związanych był pogrzeb. Jest to po prostu okładka pogrzebowa, jak dla mnie. I zanim opowiem Wam, dlaczego ona mi się tak bardzo nie podoba, to pozwólcie, że na moment zatrzymam się przy tym, kto jest autorem tej fotografii, bo dziwnym zbiegiem okoliczności jest nim Niemiec. Jürgen Teller to jest fotograf znany w świecie mody i nie tylko, ze swoich takich bardzo naturalistycznych, surowych, reporterskich wręcz powiedziałabym zdjęć, z krzywym kadrem, do którego ja akurat się nie będę tutaj przyczepiać, bo to jest moim zdaniem najmniej istotne. Zdjęć takich często niechlujnych, niewyraźnych itd., itd. Także ja nie jestem fanką twórczości tego pana i tak jest od dawna. To nie jest tak, że zobaczyłam tę okładkę i dowiedziałam się, kim jest Jürgen Teller, tylko ja już znałam go wcześniej. Wspominałam Wam o tym, że swego czasu śledziłam dość intensywnie reklamy perfum w prasie, a Jürgen Teller jest autorem zdjęć reklamowych kilku zapachów Marca Jacobsa, m.in. Daisy, które to zdjęcie nigdy mi się nie podobało, właśnie ze względu na ten styl, więc ja w żadnej mierze nie nazywałabym tego sztuką, tego co robi Jürgen Teller. Sztuką jest dla mnie to, że doprowadził do sytuacji, w której te jego krzywe i dziwaczne zdjęcia, albo portretowe, robione wyłącznie smartfonem, bez użycia dodatkowych świateł, ktoś chce kupować, czyli on po prostu na tym zarabia. Także to jest moim zdaniem tutaj największą sztuką. Ale powracając do tematu, cały czas zastanawiałam się, dlaczego akurat Niemiec został wybrany do tego, żeby zrobić zdjęcie okładkowe tego pierwszego numeru polskiego Vogue'a. Odpowiedź na to pytanie znalazłam w tak zwanym wstępniaku, w którym to pan Philipp Niedenthal, czyli redaktor naczelny Vogue'a, zdradza. Od 20 lat jestem wiernym fanem Jürgena Tellera. Marzyłem, by móc zaprosić go do Polski i obserwować przy pracy. Spełniło się z nawiązką. Zrobiliśmy razem sesję, która na pewno niejednego zaskoczy. No to jest akurat prawda. No ale teraz już wiemy, dlaczego Jürgen Teller, dlatego że to było marzenie redaktora naczelnego. Ale co najbardziej istotne, słuchajcie, to co pan Niedenthal napisał dalej. A napisał tak. Ale nie chodzi tu o spełnianie osobistych marzeń, a o tworzenie magazynu, i tutaj uwaga, o Polkach i Polakach. Vogue daje możliwość zwrócenia uwagi świata na to, co u nas najlepsze. A to, co u nas najlepsze, zdaniem pana Niedenthala, to jest właśnie to, między innymi. Także ja tu widzę, nie wiem jak Wy, ale ogromną rozbieżność pomiędzy tym, co pan Niedenthal twierdzi we wstępniaku, a tym, co ja widzę na okładce, bo dla mnie jedno i drugie się wyklucza. Jeżeli, tak jak twierdzi pan Niedenthal, Vogue powinien być i jest pismem o Polsce i Polakach, to zważywszy na to, że to jest pierwszy numer polskiego wydania i moment historyczny, to zdjęć moim zdaniem nie powinien, zwłaszcza zdjęcia okładkowego, wykonywać Niemiec. I żeby było jasne, ja nie jestem uprzedzona do Niemców, ponieważ mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że mam pochodzenie niemieckie i moje nazwisko też jest niemieckie, także dziwnym by było, gdybym była uprzedzona do Niemców. Natomiast bardzo nie podoba mi się to, że pan Niedenthal zadeklarował, że to ma być magazyn o Polsce i Polakach, a już w pierwszym numerze promuje niemieckiego fotografa. Przecież mamy w naszym kraju chociażby słynnego Marcina Tyszkę, Polaka, który wykonał mnóstwo sesji zdjęciowych i okładkowych do różnych Vogue'ów, różnych edycji zagranicznych. I to on moim zdaniem w pierwszej kolejności powinien być rozpatrywany jako fotograf do pierwszego numeru
pisma. Jurgen Thala niech sobie robi okładki do kolejnych numerów, ale ten pierwszy numer jest taki istotny dlatego, że to jest moment historyczny, że to jest właśnie pierwszy numer. Więc tym bardziej dopasowując to do słów pana Nidenthala, powinno być tak, że zdjęcia robi polski fotograf, bo pismo powinno być na wskroś polskie. Ja się też przyjrzałam wcześniejszym okładkom Jurgena Thalera dla Vogue'ów i to jest dopiero jego 5. okładka i wszystkie 4 wcześniejsze, co ciekawe, są ładniejsze niż właśnie ta okładka. Więc doświadczenie Jurgena Thalera jest o wiele mniejsze w kontekście robienia okładek dla Vogue'ów na całym świecie niż chociażby Marcina Tyszki. Ale jeżeli nie Marcin Tyszka, Tadeusz Rolke mógł też wykonać zdjęcia właśnie w tym samym stylu i w takiej kolorystyce. I jest to przede wszystkim Polak. Także dla mnie totalnie niezrozumiałym manewrem było zatrudnienie do zrobienia okładki Niemca zamiast Polaka w tak ważnym, historycznym momencie, jakim było wydanie pierwszej edycji polskiego Vogue'a. Zresztą jak przyjrzycie się tej okładce uważnie, to zobaczycie, że tak naprawdę na tej okładce jest niewiele tego, co polskie. I to mnie bardzo w tej okładce razi i to powoduje w głównej mierze, że mam tak negatywną opinię na temat tego zdjęcia. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, co zadeklarował pan Nidenthal, czyli że to pismo ma pokazywać w dobrym świetle Polskę na arenie międzynarodowej. Po czym, słuchajcie, jak przychodzi co do czego, to jedyne polskie aspekty, bo okładka nie jest polska, to polskie modelki, znane na całym świecie, i aspekt polskości w postaci ujęcia wykonanego w Warszawie. Warszawa to nie Polska, Warszawa jest w Polsce, jest stolicą Polski, ale jednak gdybym miała powiedzieć, jakie są symbole Polski, co kojarzy mi się z Polską, no to przede wszystkim flaga biało-czerwona oraz orzeł. Tutaj nigdzie tego nie znajdziemy. Mało tego, ja się cały czas zastanawiam, jak można było na tej okładce jako symbole Polski umieścić rzeczy, które się w ogóle z Polską nie kojarzą, to raz, a dwa, wywołują same negatywne skojarzenia. Mam tutaj na myśli Pałac Kultury i Nauki, który jest niczym innym jak przymusowym darem Związku Radzieckiego dla Polski i kojarzy się negatywnie, bo z komuną, z komunizmem. I jeszcze do tego mamy tutaj czarną Vogue'ę. Owszem, legendarny, kultowy samochód, ale jest to samochód rodem z Rosji, za czasów właśnie ZSRR. Czyli samochód owiany bardzo złą sławą, którym przemieszczali się w Rosji dygnitarze rosyjscy, a w Polsce za czasów PRL takimi samochodami jeździli działacze partyjni oraz przedstawiciele służb bezpieczeństwa. Czyli zamiast symboli Polski mamy tutaj 2 symbole rosyjskie, a raczej komunistyczne, kojarzące się ze Związkiem Radzieckim. Więc gdzie tu, moi drodzy, Polska i zadbanie o interes taki, żeby Polska była odbierana dobrze za granicą? Tutaj mamy coś wręcz przeciwnego. Coś, co się w ogóle z Polską nie kojarzy. Kojarzy się właśnie ze Związkiem Radzieckim. Coś, co utrwala stereotyp Polski jako kraju zacofanego, bo to, co nam tutaj zaserwowano, to jest jakiś zacofany, brzydki, smutny, szary kraj, w którym nikt nie chciałby mieszkać. I wiecie, co mnie najbardziej denerwuje? To, że niektórzy uważają, że ta czarna Vogue'a to jest świetne nawiązanie i świetny chwyt odnośnie Vogue'a, czyli nazwy pisma. No, moi drodzy, moim zdaniem trzeba mieć naprawdę niewiele oleju w głowie, nie grzeszyć inteligencją, żeby coś takiego mogło kogoś bawić, zwłaszcza jeśli jest obywatelem Polski. Ja rozumiem, słuchajcie, wszystko, rozumiem żarty, ironię i tak dalej, ale stawianie na piedestale, na polskiej, historycznej okładce polskiego Vogue'a symboli komuny i symboli Związku Radzieckiego stanowi po pierwsze totalne zaprzeczenie tego, o czym napisał pan Nidenthal we wstępie, a po drugie szkodzi wizerunkowi Polski za granicą, utrwalając bardzo negatywne stereotypy na temat tego kraju. Ja się nie dziwię, że ta okładka wywołała tyle kontrowersji, bo mnie się ona nie podoba właśnie dlatego. O ile sam koncept tej okładki minimalistycznej, nawet niech już będzie kolorystyki, jest moim zdaniem ok, bo to sprawia, że okładka się wyróżnia. Tak samo jak to, że nie ma tutaj headline'ów, czyli żadnych napisów po bokach. O tyle reklamowanie Polski w sposób przedstawiony na tej okładce jest
nie tylko szkodliwe, ale również najzwyczajniej w świecie niesmaczne. To jest po prostu bardzo, ale to bardzo niesmaczne. I powiem Wam, że jest mi z tego powodu przykro, bo odnoszę takie wrażenie, że ta szansa, żeby pokazać Polskę z jak najlepszej perspektywy została zaprzepaszczona, bo to był najlepszy moment, żeby pokazać, jak Polska jest piękna. Ale ja bym tutaj nie obwiniała o to fotografa, bo to nie fotograf sam siebie zatrudnił do tego, żeby wykonać tę sesję i to nie on wybierał zdjęcie okładkowe. Wszystko, moi drodzy, zależy tak naprawdę od chęci. Gdyby ktoś chciał pokazać Polskę w pięknym świetle, to tak by się stało. I ja to mówię z autopsji. Wielokrotnie po publikacji moich vlogów na YouTubie pisaliście mi, że ujęcia, które wykonuję za pomocą drona i pokazuję Wam we vlogach, są przepiękne. I bardzo wiele osób, Polaków mieszkających za granicą, pisało mi, że dziękuję mi za te ujęcia. I też osób mieszkających w Warszawie, które mieszkają tutaj od lat i już zapomniały o tym, jak pięknym miastem może być Warszawa, po zobaczeniu właśnie ujęć Warszawy wykonanych dronem, dziękowały mi właśnie za to, że im o tym przypominam i to było, słuchajcie, dla mnie bardzo, bardzo miłe, także jeśli się chce, to można, a jeśli się nie chce, to się robi, moi drodzy, takie oto brzydactwo. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam Wam wspomnieć, a mianowicie to, że ta okładka bardzo przypomina mi okładki Wysokich Obcasów pod względem tego swojego naturalizmu, tej szorstkości, kolorystyki, stylistyki itd., itd. Także uważam, że Jürgen Tella idealnie sprawdziłby się właśnie w Wysokich Obcasach, przede wszystkim tam, a nie tutaj. Natomiast skoro tutaj pojawia się taka stylistyka, to ja się zaczynam zastanawiać, a raczej obawiać o to, że na naszych oczach rodzą się kolejne obcasy i to nawet nie drugie, a trzecie, bo są przecież jeszcze Wysokie Obcasy ekstra. Póki co to wygląda właśnie trochę tak jak jakieś nawiązanie do Wysokich Obcasów, co mi się też bardzo nie podoba. Natomiast podsumowując tę okładkę już, to chciałabym się skupić też na aspekcie promocyjnym tejże, ponieważ co by nie mówić, to jednak ta okładka spowodowała, że bardzo dużo osób zaczęło komentować to pismo, komentować właśnie okładkę, zaangażowało się emocjonalnie, w tym ja, więc jest to duży sukces osoby odpowiedzialnej za marketing Vogue'a. Zdaję sobie sprawę z tego, że to była zaplanowana akcja marketingowa i tak się miało stać, żeby ta okładka była kontrowersyjna i to też spowodowało, że stała się memogenna, ponieważ w sieci pojawiło się do tej pory już dość dużo przeróbek tego zdjęcia, które muszę Wam powiedzieć, bardzo mi się podobają, bardziej niż oryginał, ze szczególnym uwzględnieniem okładki, która w nazwie zamiast Vogue ma smog. Myślę, że idealnie pasuje. Natomiast no, z drugiej strony jest to bardzo przykre, że ktoś się posunął do tego, żeby ta okładka była kontrowersyjna i żeby dobrze sprzedała pismo kosztem psucia wizerunku Polski. Owszem, ta okładka ze względu na to, jak wygląda, wyróżnia się na tle innych. Jest w jakimś sensie ciekawa i oryginalna i zapada w pamięć, ale moim zdaniem można to było zrobić o wiele, wiele lepiej. Można było stworzyć, jeśli nie równie kontrowersyjną, to naprawdę przepiękną i bardzo ciekawą okładkę, o której mówiliby wszyscy nie tylko w kraju i za granicą. Przede wszystkim można było wziąć fotografa, który byłby Polakiem, ale już abstrahując od tego, nie wiem czy pamiętacie, ale we wrześniowym polskim numerze magazynu Elle z 2013 roku na okładce znajdowała się Magda Frąckowiak i to zdjęcie było przepiękne. Zostało wykonane przez polską fotografkę Magdalenę Łuniewską. I zdjęcie to było też minimalistyczne, utrzymane w biało-czarnej kolorystyce i było naprawdę takie, że zapadało od razu w pamięć. I to zdjęcie było tak naprawdę jedną z najlepszych okładek, jakie widziałam w życiu na oczy. I było to też jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza okładka Elle, znacznie lepsza niż ta okładka Vogue'a, o wiele lepiej promująca Polskę, mimo że nie taki był jej zamiar. I to była też okładka, o której mówiło nie tylko mnóstwo Polaków, ale też mnóstwo osób mieszkających za granicą.
Nawet, słuchajcie, duet Dolce Gabbana umieścił to zdjęcie zachwycony nim na swoim profilu na Instagramie i to o czymś świadczy. Także można zrobić wspaniałą okładkę będącą reklamą Polski, tylko wystarczy tego po prostu chcieć. To jest oczywiście o wiele trudniejsze zrobienie takiej okładki niż na przykład takiej, ale naprawdę można. Dlatego właśnie jest mi tak przykro, że ta okładka wygląda tak, a nie inaczej. Ale dobrze, na dzisiaj już koniec mojego monologu odnośnie okładki. Myślę, że powiedziałam już wszystko to, co chciałam, a teraz chciałabym przejść do wnętrza magazynu i skupić się na sesjach zdjęciowych. Myślę, że nie będzie dla Was zaskoczeniem to, że te sesje zbytnio nie przypadły mi do gustu, zwłaszcza, że jedną z nich wykonał niestety też Jürgen Tela. I zacznę właśnie od tej sesji. Od sesji, słuchajcie, modowej, która moim zdaniem nie jest modowa, ponieważ główną rzeczą, jaką zapamiętałam, to te bardzo dziwne kadry Ani Rubik, która się wyleguje na ziemniakach, na kapuście, która wygina się w taki sposób, że w ogóle nie widać tego, co ma na sobie. Dlatego mówię, że to właśnie nie jest sesja modowa dla mnie. Zobaczcie tylko. To jest Ania Rubik. W stylizacji, której ja bym na siebie nigdy nie włożyła, ale ja nie jestem fashion victim, więc musicie mi to wybaczyć. Proszę bardzo. Ania na kopcu piachu. Obok mamy jeszcze, bo nie zwróciłam Wam na to uwagi, kolejny relikt PRL-u, czyli jakieś stare meble. I jeszcze mamy, słuchajcie, zdjęcia Ani. Wspominałam już, że na ziemniakach, ale jest tu też zdjęcie na kapuście. I jak tak sobie teraz patrzę na te zdjęcia, to zastanawiam się, dlaczego tutaj nie ma jeszcze Ani na burakach i cebulakach, to znaczy, śmieję się teraz, tak? Ale brakuje tutaj buraków i cebul do tego, żeby dopełnić ten stereotypowy pogląd Polaków za granicą. I się zastanawiam, co właśnie za tym stoi. Dlaczego Jürgen Tela nie sfotografował właśnie jeszcze buraków i cebulaków, w sensie buraków i cebul. Sesja, słuchajcie, makabryczna, absolutnie nie w moim stylu. Zresztą mówiłem już, że nie jestem fanką fotografii Jürgena Tellera, ale to jeszcze nic. Mamy tutaj jeszcze zdjęcia Jürgena Tellera, które obrazują to, co mu się kojarzy z Polską. I to, słuchajcie, jest kolejna dla mnie niesamowicie dziwna rzecz, ponieważ Jürgen Teller został poproszony o to, żeby pokazać to, jak on widzi Polskę. A wiecie, jak on widzi Polskę? No, powiedziałabym, że nie najlepiej, bo jednym ze zdjęć, które tutaj widzimy, są, słuchajcie, pierogi. Jakie? Ruskie pierogi. Czy ruskie pierogi kojarzą się z Polską? No nie, no to jest danie ukraińskie, które przywędrowało do Rosji, a następnie do Polski. Mamy tutaj, słuchajcie, jeszcze kawior, którego wielu Polaków na oczy nie widziało, a co dopiero, żeby było to jakimś symbolem Polski. Kawior oczywiście też rosyjski. Mało tego, są tutaj jeszcze ostrygi. Słuchajcie, nigdy bym nie przypuszczała, że komukolwiek Polska może się kojarzyć właśnie z ostrygami. Dlatego właśnie uważam, że taki niemiecki fotograf, tym bardziej w pierwszym polskim numerze Vogue'a, nie powinien pokazywać, z czym mu się kojarzy Polska, bo przeczytałam też tutaj, że on w Polsce był raptem kilka razy, czyli jego wiedza na temat Polski nie jest zbyt wielka, a te właśnie zdjęcia stanowią właśnie na to dowód. I jeszcze, słuchajcie, najśmieszniejsze. Mamy tutaj zdjęcie Lecha Wałęsy, ponieważ Jürgen Teller bardzo chciał go poznać i zrobić sobie z nim zdjęcie. I znowu mamy tutaj nawiązanie do Rosji, bo przecież od dawna mówi się o tym, że Lech Wałęsa był rosyjskim szpiegiem i agentem, więc ciągle mamy tutaj jakieś aluzje, jeśli nie do Rosji, to do ZSRR i moim zdaniem po prostu tak nie powinno być, dlatego ja jestem tym niesamowicie zniesmaczona. Są tu jeszcze sesje portretowe wykonywane przez Jurgena tylko telefonem komórkowym bez dodatkowych świateł i mamy tutaj artystów różnego pokolenia. Jest tutaj, słuchajcie, zdjęcie mężczyzny, który trzyma w ustach różowy flet, który na pierwszy rzut oka kojarzy się, przepraszam bardzo, ale z penisem. Kolejna rzecz, słuchajcie, kolejne zdjęcia, proszę bardzo. To się nazywa sztuka, jakbyście nie wiedzieli. Bo jak ktoś mówi, że to nie jest sztuka, no to jest posądzany o to, że on się nie zna, że nie ma zmysłu estetyki. Także najwyraźniej ja się, słuchajcie, nie znam, bo te zdjęcia są dla mnie straszne. Kolejnym przepięknym kadrem, jaki można tutaj znaleźć, jest pani z nogą do góry. No słuchajcie, ja nawet nie wiem, jak mam to skomentować.
Przejrzałam te sesje dokładnie, te i inne, i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście można znaleźć tutaj dwa pozytywne aspekty. Spodobała mi się obecność Taco Hemingwaya w Vogue'u. Dość ciekawe zestawienie i bardzo spodobały mi się również rajstopy właśnie Ani Rubik, które są rajstopami marki Falke. Pojawiają się na kilku zdjęciach. Mam tutaj na myśli czarne rajstopy w kropki i to jest, słuchajcie, dokładnie ten model, który ja kupiłam sobie kilka miesięcy wcześniej i polecałam Wam, bo w ogóle markę Falke Wam polecam. I jeszcze chciałam w tym momencie zacytować to, co przeczytałam w Vogue'u. Zanim coś jest w modzie, jest w Vogue'u, więc ja mogę powiedzieć, że zanim coś jest w modzie, jest w moim vlogu. Bo właśnie w moim vlogu były te rajstopy, ale to jedyne pozytywne aspekty tych sesji Jurgena Tellera. Są oczywiście też sesje kolejne modowe, wykonane przez kogoś innego, ale one też mi nie przypadły do gustu, bo ani ubrania mi się nie podobają, ani oświetlenie, te ubrania są ledwo widoczne. Jest też sesja, i to jest na plus z kolei, gdzie przedstawione są interpretacje współczesnych trendów dokonane przez polskich projektantów, ale też część z tych zdjęć jest tak zrobiona, na przykład to, że ledwie widać tutaj rzeczy, jakie się znajdują na tym zdjęciu, także znowu nie podoba mi się. Natomiast podoba mi się, słuchajcie, sesja i myślę, że najbardziej mi się ta sesja właśnie podoba. Sesja redaktorów magazynu Vogue. Tutaj oni wszyscy zostali sfotografowani, także można zobaczyć, jak wyglądają. Zdjęcia w tej samej stylistyce co okładka, czyli zdjęcia czarno-białe, surowe. Ale podoba mi się sam pomysł właśnie tego, że ktoś wpadł na to, żeby pokazać całą redakcję, bo chyba w żadnym innym piśmie wydawanym w Polsce coś takiego się nie zdarzyło. Mogę się mylić, nie wiem wszystkiego. Jeśli to nieprawda, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Także to tyle, jeśli chodzi o sesję, a teraz chciałabym przejść do kolejnej bardzo ciekawej rzeczy, jaką w tym piśmie stanowią reklamy. Bardzo dużą część Vogue'a stanowią reklamy. I to nie jest absolutnie żadna dziwna i inna rzecz wyróżniająca polską edycję Vogue'a na tle innych, ponieważ Vogue najzwyczajniej w świecie z tego słynie. W Vogue'ach średnio objętościowo 30%, a nawet więcej, to są reklamy. I ten numer, polski numer Vogue'a nie jest w tym zakresie wyjątkiem. On co prawda ma dużą objętość, ponieważ ma 362 strony, ale uwaga, reklamy wszystkie łącznie zajmują tutaj aż 151 stron, czyli ponad 40% objętości tego pisma to są reklamy. I ja policzyłam sobie jeszcze, że oprócz tego mamy kilkadziesiąt stron tekstu. Czyli tak naprawdę niewiele jest tego tekstu, bo oprócz tych reklam, tych 151 stron reklam, jest jeszcze dużo stron z obrazkami, z jakimiś kolażami. Ja tego nie zaliczam do tekstu, bo tam jedynym tekstem jest najczęściej podpis w formie nazwy marki i ceny. Także jeżeli ktoś mówi, że jego to dziwi albo brzydzi, że w Vogue'u jest tyle reklam, no to jest to osoba taka, która nigdy Vogue'a w życiu na oczy nie widziała i nie przeglądała, i takich osób bym nie słuchała. Jest to po prostu w tym piśmie norma. Natomiast ja bym się chciała skupić może nie na liczbie tych reklam, ale bardziej na tym, jakie reklamy tutaj się pojawiają, bo to jest moim zdaniem świetny temat do dyskusji. Vogue pozycjonuje się jako pismo luksusowe, więc z założenia powinno być tak, że znajdziemy w nim same luksusowe reklamy, w sensie reklamy luksusowych marek. Tymczasem w tym oto numerze znajduje się tych reklam marek luksusowych tak naprawdę niewiele, bo najwięcej jest reklam marek premium, a nie luksusowych, ale słuchajcie, oprócz tego są tutaj jeszcze reklamy marek tanich i mainstreamowych. Czyli znajdziemy tutaj, co mnie osobiście zadziwia, reklamę takich marek jak na przykład Avon albo Reserved. I owszem, ktoś może powiedzieć, ale w zagranicznych edycjach Vogue'a jest to samo, ale po pierwsze ten odsetek jest znacznie mniejszy niż w wydaniu polskim, a po drugie tam jednak nie ma tak aż tanich marek jak Avon, chociaż doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że dla wielu Polaków Avon to jest luksusowa marka. Ale powracając do tematu, my tu mówimy o piśmie luksusowym, więc tu powinny być przede wszystkim reklamy luksusowych marek. Ale coś, co jeszcze mnie bardzo razi, to to, że wyobraźcie sobie, że w Vogue'u mamy tak, reklamę Reserved, o której już Wam wspomniałam, a po chwili, kiedy odwracamy stronę
mamy markę Rolex. I to jest moim zdaniem, słuchajcie, porażka na całego. To jest coś, co psuje wizerunek nie tylko Vogue'a jako pisma luksusowego, ale też wizerunek Rolexa. Jedyną stroną, która odnosi korzyści z takiego stanu rzeczy, że obok taniej, masowej marki, która nie kojarzy się z wysoką jakością, umieszcza się reklamę luksusowej marki z tradycją, jest marka Reserved, bo ona ogrzewa się w blasku, tak to się nazywa w psychologii, marki świetnej jakościowo, natomiast dla Rolexa jest to totalna antyreklama. I ja się teraz zastanawiam, kto w Rolexie o tym zadecydował. Czy ci ludzie w ogóle myśleli o tym, żeby zapytać o to, w którym miejscu będzie reklama Rolexa i reklamy jakich marek będą ją otaczać. Bo to jest moim zdaniem wizerunkowy strzał w kolano i ja osobiście byłabym o to bardzo zła, bo wychodzi na to, że nikt z Rolexa o to nie zadbał, ani nie zainteresował się tym, obok jakiej marki zostanie umieszczony. Więc no nie wygląda to, słuchajcie, dobrze. Mało tego, to nie jest tak, że nikt tego nie zauważa. Co najmniej kilka osób napisało o tym w komentarzach pod moim vlogiem, także to też nie jest tak, że ludzie są głupi i nie zwracają na to uwagi, bo to się naprawdę bardzo, ale to bardzo rzuca w oczy i po to ma się te działy PR-u, marketingu, domy mediowe i tak dalej, nie wiem kto kupował tutaj reklamę w imieniu Rolexa, żeby one zadbały o interesy tej marki, bo w przypadku marek luksusowych niezmiernie ważna jest dbałość o wizerunek, natomiast tutaj to co się stało, to ja słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia. Oczywiście ktoś teraz może powiedzieć, no ale co z tego, przecież teraz jest moda na to, żeby łączyć tanie rzeczy z drogimi. Słuchajcie, to jest taka sama bajka, jak to, że wszystkie kobiety są piękne. Nie, tak nie jest. To, że pisma lansują modę na łączenie drogich i tanich rzeczy, bo to między innymi pisma wylansowały na to modę, to nie wynika z tego, że to jest super, tylko raczej ma to związek z tym, że rynek wydawniczy ma teraz ogromne problemy finansowe. Coraz mniej ludzi kupuje pisma, a coraz trudniej zdobyć reklamodawców do tych pism. A nie od dziś wiadomo, że największe budżety reklamowe mają marki, które są tanie, a nie te, które są luksusowe. No więc co by tu wymyślić, żeby ludzie zaczęli akceptować ten fakt, że obok reklam tanich produktów mamy reklamy luksusowych marek. Ano wystarczy wykreować modę na łączenie tych różnych rzeczy i tak też właśnie się stało, ale to słuchajcie nie oznacza w ogóle, że ktoś kto nosi Rolexa, bo tego mi nikt słuchajcie nie wmówi, chodzi do Reserved na zakupy i tam kupuje sobie odzież, bo po prostu chyba bym padła, jakbym coś takiego zobaczyła. Mój znajomy, którego dobrze znacie z mojego vloga, który jest posiadaczem Rolexa, to jest ostatnia osoba, którą ja bym mogła zobaczyć w Reserved albo w innej sieciówce, bo to nie jest ten typ klienta. Ludzie, którzy kupują Rolexy i dobra luksusowe, to nie są osoby, które chodzą do sieciówek, bo to są osoby, które stać na znacznie droższe rzeczy i dla których dużą wartość ma jakość kupowanych produktów. To nawet ja, osoba, która nie posiada Rolexa, ale aspiruje do tego, żeby go mieć, nie wyobrażam sobie, żebym miała robić zakupy w Reserved, bo to po prostu nie jest ta jakość i inna kwestia, że ja się też tak nie pozycjonuję. Trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli jest się marką luksusową albo tak jak ja, ma się kanał traktujący o dobrach premium, to na pewne rzeczy nie można sobie pozwolić i wiecie, to wygląda dokładnie tak, jak ja bym nagle zaczęła na moim kanale film po filmie, czyli na przykład po recenzji albo haulu Louis Vuitton, opublikowała film z haulem z AliExpress. Albo zaczęła nagle promować sukienki wykonane w 100% z poliestru za kilkadziesiąt złotych. No słuchajcie, może i bym na tym zarobiła, może by i mi ktoś za to zapłacił, ale wizerunkowo to by był strzał w kolano i ja sobie na takie rzeczy nie mogę pozwolić. Inna kwestia, że ja prywatnie taka nie jestem i nigdy nie mów nigdy, ale nie spodziewajcie się na moim kanale promowania rzeczy, z którymi ja się nie utożsamiam, albo z jakimiś bardzo tanimi markami, albo z AliExpress, bo to po prostu nie jest kanał o tym i to nie jest kanał kierowany dla takich ludzi, a tutaj mamy, słuchajcie, widzę bardzo duży problem, bo mamy ewidentnie do czynienia z niejednorodnością targetową. Tutaj nie wiemy, kto tak naprawdę ma być odbiorcą tego pisma, no bo jeśli z jednej strony reklamujemy iPhone, z drugiej reklamujemy Rolexa, z trzeciej Reserved, a z czwartej Porsche, bo Porsche też tutaj jest, niedaleko Avonu,
no to do kogo ma być adresowane to pismo, słuchajcie, bo ja kompletnie nie wiem. Moim zdaniem tak właśnie nie powinno być, bo to szkodzi raz, że markom luksusowym, a dwa, szkodzi też wizerunkowi pisma luksusowego, jakim jest Vogue. I owszem, wiele osób przyjęło tę modę i pokazuje drogie rzeczy w towarzystwie tanich, ale to nigdy nie jest wiarygodne. Na tym się nie da zbudować wiarygodności. Można co najwyżej sprawić, że ludzie będą nam mniej zazdrościć i w związku z tym bardziej nas lubić. Ale nie da się, proszę Państwa, zrobić tak, żeby wszyscy nas lubili. A Vogue, jak na dzień dzisiejszy, wygląda mi na pismo, które próbuje przypodobać się różnym grupom społecznym, gdzie z definicji jest pismem luksusowym, więc jest to po prostu niemożliwe. Także ja tu widzę ogromną rozbieżność i to nie jest tak, że tylko ja to zauważam, ale też zauważają to inne osoby, a gwarantuję Wam, że te, które się interesują dobrami luksusowymi, nie będą z tego zadowolone i to je będzie raczej zniechęcać do tego pisma, niż zachęcać do kupna i do śledzenia tego, co się w tym piśmie dzieje. Na szczęście nie samymi reklamami stoi Vogue, że się tak wyrażę. Znajdziemy tutaj również kilkadziesiąt stron, jak już wcześniej wspomniałam, tekstów, takich bardziej rozbudowanych i powiem Wam, że nawet ciekawych. Przy czym cały czas należy mieć na uwadze fakt, że te teksty, które znajdują się w Vogue'u, są traktowane jako upychacze przestrzeni pomiędzy reklamami, bo głównie o reklamy w Vogue'u chodzi i tak naprawdę nie nazwałabym czasopismem Vogue'a. Dla mnie to jest bardziej katalog z reklamami, tak postrzegam Vogue'a. Natomiast powracając do tematu, chciałabym się tylko na chwilę skupić przy tych tekstach, bo tak jak powiedziałam, jest ich niewiele, ale jest kilka bardziej rozbudowanych i na przykład uważam, że bardzo ciekawym był jest tekst poświęcony historii Vogue'a na świecie i z tym właśnie akcentem polskim na końcu. Ciekawym artykułem jest również to, jak social media wpłynęły na biznes modowy, ale tutaj mam bardzo dużą uwagę, bo dla mnie to jest kolejna wpadka w wykonaniu Vogue'a, a mianowicie nie sprawdziła się tutaj korekta, w sensie osoba, która zajmuje się korektą, ponieważ mamy tutaj taki błąd, który polega na tym, że pomiędzy jedno a drugie zdanie ktoś wrzucił przypadkowe jakieś zupełnie inne i do tego jeszcze z małej litery, ja sobie to tutaj zaznaczyłam. Natomiast no, nie świadczy to dobrze o osobach przygotowujących ten magazyn do druku, dlatego że powtarzam raz jeszcze, jeżeli się komunikuje, że pracuje się kilka miesięcy nad jakimś pismem i pracuje nad nim kilkadziesiąt osób i jest to pierwszy numer, to trzeba robić wszystko, żeby on był w 100% dobry, żeby tutaj nie było żadnych niedociągnięć, a tutaj mamy naprawdę wpadki i to kilka, więc no nie wiem jak to będzie w przyszłości wyglądać. Natomiast kontynuując wątek tych tekstów, to jestem niezmiernie zadowolona, że pojawił się tutaj również artykuł o perfumach i to nie taki, wiecie, prosty, tylko jednak jest to bardziej rozbudowany tekst. Mamy tutaj też wywiad Andy Rottenberg z Barbarą Hoff na temat tego, jak moda była uciskana w czasach PRL. I znam Barbarę Hoff, może Wy tego nie wiecie, bo Wam chyba jeszcze tego nie wspominałam, ale Barbara Hoff była klientką stałą Perfumerii Douglas, w której pracowałam i kilka razy miałyśmy okazję rozmawiać. Stąd między innymi wiem, że Barbara Hoff bardzo lubi męskie perfumy Givenchy, o których Wam kiedyś wspominałam. A tak właściwie to powinnam zrobić recenzję perfum, tak sobie teraz myślę, właśnie tych Givenchy. Natomiast znowu, słuchajcie, dziwna rzecz, ponieważ w tym artykule moda w czasach PRL pokazywany jest ucisk i te trudności, z jakimi mierzyły się osoby zajmujące się modą i nie tylko, a z drugiej strony okładka wynosi na piedestał ten okres, także ja kompletnie nie rozumiem tej filozofii, natomiast tak to właśnie wygląda. Tych tekstów trochę jest, niewiele, bo niewiele, ale jest. Podejrzewam, że będzie ich trochę więcej w przyszłości, ale ja też się jakby na tym za bardzo nie będę skupiać, chociaż przeczytałam większość tych tekstów. I coś, na czym chciałabym zakończyć już ten mój bardzo długi wywód dotyczący Vogue'a, jest horoskop. Mamy tutaj pismo Vogue, które jest pismem nowoczesnym i jednocześnie promującym feminizm i jakby samowystarczalność i sprawczość kobiet, a na samym końcu znajdujemy coś, co jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, tych wartości właśnie i tego feminizmu, czyli horoskop. Słuchajcie, mamy XXI wiek, a to jest coś,
co może miało rację bytu w czasach starożytności, kiedy rozwijała się astrologia. Natomiast to, że ten horoskop się tutaj znajduje, stanowi dla mnie totalne zaprzeczenie wszystkiego tego, o co przynajmniej w teorii, a raczej tylko w teorii walczy Vogue. Bo słuchajcie, jeżeli w tym samym piśmie promuje się wartości lewicowe, a na samym końcu podtyka się kobiecie pod nos horoskop, no to o czym to świadczy, słuchajcie? Świadczy to między innymi o tym, że ktoś ma kobiety, czytelniczki Vogue'a, za istoty, które nie grzeszą inteligencją. Ja jako kobieta, nie feministka, bo to jest ważne, ja jestem antyfeministką, czuję się zażenowana i obrażona tym, że ktoś mi serwuje coś takiego, tym bardziej w takim piśmie. I teraz ktoś mi może powiedzieć, no dobrze, no ale w tylu kobiecych pismach jest horoskop, ale mnie inne kobiece pisma nie interesują. To jest pismo nowoczesne, to jest pismo luksusowe i ja jako czytelniczka takiego pisma, które promuje między innymi feminizm, ja sobie nie życzę tego, żeby ktoś mi serwował horoskop. Tak jak powiedziałam, mamy XXI wiek i wszelkie horoskopy, wróżby, wróżki, czarne kule i magia rodem z Harry'ego Pottera, to jest, słuchajcie, nie że przeszłość, ale po prostu, no to są jakieś totalne farmazony i ja naprawdę jestem zszokowana tym, że tak się właśnie traktuje kobiety. A jeżeli jakieś kobiety to czytają i zaraz zaczną bronić horoskopów, no to jeżeli tak jest, drogie panie, no to nie dziwcie się potem, że jesteście traktowane, jakbyście były głupie, skoro czytacie takie rzeczy, właśnie jak horoskop, tak? Także nawołuję zarówno do tych kobiet, które nie daj Boże czytają te horoskopy i się nimi sugerują, jak również nawołuję do osób redagujących Vogue'a, żeby pozbyli się tego reliktu przeszłości, bo to po prostu woła o pomstę do nieba. Więc tutaj mamy, widzicie, kolejny przykład na to, że co innego Vogue mówi czy pisze, a co innego robi. I takich rzeczy jest kilka. Mam nadzieję, że pokazałam Wam je dzisiaj w tym swoim filmie. Także podsumowując, pierwszy numer polskiego wydania magazynu Vogue jest moim zdaniem bardzo rozczarowujący z kilku względów. Po pierwsze, stanowi antyreklamę Polski i Polaków, a także umacnia negatywne stereotypy dotyczące naszej narodowości. Po drugie, dlatego, że przynajmniej w tym numerze, w pierwszym, który powinien reklamować Polskę i Polaków, tej Polski mamy tutaj bardzo, bardzo niewiele, przynajmniej w stosunku do tego, co oczekiwałam, co można by oczekiwać po tak historycznej chwili, jakim jest wydanie pierwszego numeru tego magazynu. Kolejna rzecz, o której Wam wcześniej nie wspominałam, to to, że jest to magazyn upolityczniony, także tutaj w różnych miejscach tego magazynu możemy znaleźć dowody na to, że to pismo stoi w opozycji do partii rządzącej i mam tutaj na myśli zarówno dobór osób do wywiadów, jak również teksty, które padają z ust redaktorów. Także to upolitycznienie mi się też nie podoba i wreszcie nie podoba mi się ta niejednorodność targetowa, o której już wcześniej wspominałam, czyli Reserved obok Rolexa, Avon obok Porsche i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się, co z tym pismo zrobi, czy w ogóle coś z tym zrobi. Tak naprawdę w obliczu tych wszystkich faktów, które Wam dzisiaj przedstawiłam, kolejny numer Vogue'a ciekawi mnie jeszcze bardziej, bo ciekawi mnie, czy właśnie to będzie ta sama stylistyka, bo póki co wygląda to w ten sposób, że Vogue pozuje na takie pismo dla intelektualistów. Jest to takie pismo offowe, awangardowe, niezależne, które ma się wyróżniać. Pytanie, czy to jest tylko taka poza na poczet pierwszego numeru, czy tak już będzie zawsze, czy też pismo będzie się dostosowywać do oczekiwań czytelników. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ciekawi mnie również to, na jakim poziomie utrzyma się sprzedaż tego pisma, ponieważ najbliższa konkurencja Vogue'a w Polsce to jest Harper's Bazaar, który nie wiem, czy wiecie, ale sprzedaje się w wysokości około 20-30 tysięcy sztuk miesięcznie, także nakład jest bardzo niewielki i ciekawi mnie, czy Vogue powtórzy tę sytuację, czy będzie się równie źle sprzedawał jak Harper's Bazaar, czy może odrobinę lepiej. Nie wiem, myślę, że to czas pokaże. Ciekawi mnie, jakie jest Wasze zdanie na temat polskiego Vogue'a. Czy w ogóle czytałyście kiedyś Vogue'a regularnie? Co sądzicie o tym piśmie? Jeśli miałyście Vogue'a w ręku, to powiedzcie mi proszę, jak Wam się podoba okładka. Czy należycie do teamu zwolenników tej okładki, czy też do przeciwników, tak jak ja? Dajcie mi proszę też znać, jaki jest Wasz ogólny odbiór polskiego Vogue'a, zwłaszcza jeśli chodzi o warstwę merytoryczną, ponieważ
Myślę, że w kontekście rozwoju tego pisma ona tutaj będzie miała znaczenie, czyli ona wpłynie ostatecznie na to, jak będziemy odbierać tego Vogue'a. Na dzień dzisiejszy to jest jeszcze nierozstrzygnięte. Co mam Wam jeszcze do powiedzenia? To, że jak zwykle w opisie pod filmem znajdziecie listę wszystkich kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, listę rzeczy, które mam dzisiaj na sobie, razem z linkami do sklepów, w których można je kupić. Przy okazji bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Wiem, że ten film jest bardzo długi, ale uwierzcie mi, wcale nie planowałam, żeby tak było. Tak po prostu wyszło. Po prostu ja działam w ten sposób, że jeżeli mam się szerzej na jakiś temat wypowiedzieć, to staram się do tego jak najlepiej przygotować. I to się kończy tym, że filmy, które później realizuję, są bardzo długie, także musicie mi wybaczyć, ale mam nadzieję, że ten materiał okaże się dla Was bardzo ciekawy, inspirujący, przydatny. Tymczasem gorąco się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.